w najnowszym vlogu na moim kanale. Zaczynamy weekend. Jesteśmy dzisiaj na wyjeździe razem z moim mężem, synem na Kadokto. To jest jedna z wysp niedaleko Busanu. Kadokto w ogóle tak należy do Busanu. Tutaj trzeba jeszcze to podkreślić. W przyszłości planowana jest budowa tutaj lotniska. My jesteśmy teraz na szlaku spacerowym właśnie wokół tutaj nabrzeża. Takie nietypowe. Ja się nie ubrałam dzisiaj. Tak głupio się idzie, kiedy ma się taki strój, a tutaj ludzie normalnie, wiecie, w takich trekkingowych ubraniach, a ja po prostu dzisiaj myślałam, że będziemy się wybierać do jakiejś kawiarni, na lekki spacerek, jakaś restauracja. A mój mąż tutaj na wielkie spacerysko nas zabrał i ubrałam w ogóle tak buty, tą stylizację, którą ostatnio widzieliście w moich stylizacjach w filmiku, i spódniczka, rajstopy, w których już zrobiłam dziurę, żeby nie było. Płaszczyk, sweterek, a my tutaj na wielki trekking się wybraliśmy. No, idealnie. Patrzcie, to jest miejsce, gdzie jest osoba stróżująca i sprawdzająca, czy nie ma problemu z pożarami. Bardzo fajne. W Korei zimą pożary są bardzo częste, bo mało pada, jest suche powietrze, więc trzeba dbać o to, żeby właśnie nie zapruszyć ognia, bo wtedy może być to naprawdę niezbyt dobra rzecz dla lasów. Wtedy szybko się rozpowszechnia, a jakby to powiedzieć, przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się takiego pożaru jest bardzo trudne, dlatego że przecież nie podjedzie tak bardzo wysoko straż pożarna, wtedy tylko i wyłącznie helikoptery, i w taki sposób można starać się ugasić taki pożar. Combination? Spacerując tutaj, wydaje mi się, jakbym była troszkę w Trójmieście. Jeżeli kojarzycie szlak z czego? Z Orłowa do Sopotu, to pewnie możecie kojarzyć właśnie, że tam są skarpy, las, morze na dole, i mam takie uczucie, jakbym właśnie była na takim szlaku. Ładnie wszystko tu wygląda, kamieniste nadbrzeże. Co prawda w Polsce nie mamy kamienistych nadbrzeż, z tego co kojarzę, bo na pewno nie w Trójmieście, ale już się zmęczyłam, bo oczywiście muszą być schody, żeby nie było, i to są te niewygodne koreańskie schody, czyli takie bardzo wysokie, i one naprawdę niezbyt fajnie się po nich wchodzi, bo jednak trzeba dużo większy rozkrok wziąć. I moja dziura w rajstopach robi się coraz większa też z tego powodu. Eliasz w ogóle już wybiegł gdzieś, krzyczy, ale go nie widzę. Jesteśmy teraz w kawiarni na Kadokdo i słuchajcie, tutaj
to, czego bym się nie spodziewała, był pączek. Więc zjadłam na tłusty czwartek pączka i słuchajcie, smakował tak jakbym go jadła w Polsce. Co prawda miał bardzo dużo kremu i to jest ta różnica, że jednak ten krem, za duża ilość była kremu jednak. Tak jakby połowę mniej by dali, to wtedy by był taki już typowy polski pączek, gdzie jest równowaga ciasta i tego kremu, ale naprawdę dobry. Dobry i się cieszę. Spróbowane, zaliczone. Co prawda 2 dni później, no ale zawsze jest, jak to się mówi. W ogóle bardzo popularna ta kawiarnia, bardzo dużo tutaj jest ludzi. Mamy widok na port, właśnie wpływają albo wypływają statki, więc też jest taki super widok. Here is like this tunnel, yes? I tutaj też widać tunel podwodny, jak z wyspy do wyspy tak naprawdę nic się nie dzieje, a potem mamy most, tak z drugiej wyspy do drugiej, dzięki czemu wiadomo, że tutaj jest na Cogetto. Wspominałam, tutaj mamy wjazd, tu gdzie pokazuję palcem, z tej strony wyspy, potem mamy podwodny ten tunel, jest między tymi drzewami wyspa i potem jest most, który idzie aż tam. Fajnie to wygląda. Z takich dodatkowych ciekawostek Seven Island, czyli ta kawiarnia tutaj, wygrała w 2025 roku Prix Versailles, architektoniczną nagrodę supportowaną przez UNESCO i francuski rząd. Recognized as one of the world's most beautiful restaurant. Ciekawe, tak wygląda. Jesteśmy po zjedzeniu i ostatni przystanek, byłam nawet w Armdalen-Kaga, ale już tego Wam nie pokazywałam. Ostatni przystanek to są zakupy. Nadal mamy kupony w tym dystrykcie, bo dostajemy z pracy mojego męża, a tutaj jest taki sklep, do którego czasami chodzimy właśnie, żeby wykorzystać te kupony. Więc lecimy tam, zrobimy małe zakupy i będziemy lecieć wtedy do domku. Dobrze, mamy weekend, więc też porozmawiajmy troszkę o kosmetykach. Mam nowe rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Rozpakujmy tego do rzęs, do podkręcania rzęs i jest to ładowany na USB i właśnie produkt, który ma nam, jakby to powiedzieć, podkręcić rzęsy tak w taki sposób na ciepło. Ja mam, wiecie, jakby to powiedzieć, długie rzęsy, ale one są takie bardziej delikatne i przez to, że miałam taką zwykłą, to często w tej zwykłej wydawało mi się, że ona trochę wyrywa mi rzęsy. Po drugie jest troszkę taka mało delikatna, więc stwierdziłam, że przetestuję coś takiego zamiast kupować nowej i zobaczymy, jak to w ogóle działa. Prawdopodobnie trzeba podładować, więc ja najpierw sobie to podładuję, ukończę moją pielęgnację i wtedy Wam pokażę, jak to działa. Druga rzecz, którą sobie zakupiłam, to nowy krem Dr. G. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ceny w Olive strasznie podrosły. Dużo większe są, dlatego też starałam się znaleźć najtańszy krem. Zastanawiałam się nad Estura, ale Estura to już kosztowała 33 000 za mniejsze opakowanie niż to.
W ogóle mój Toriden też był bardzo drogi, 22 000 i najtaniej wychodziło, nie, 27 lub 8 000, coś takiego. A najtaniej właśnie wyszedł mi Dr. G, który kosztował 22 000. Więc naprawdę droga sprawa się ostatnio robi z Olive Young. Nie wiem, czy oni przygotowują się na jakieś przeceny teraz. Możliwe, że chyba będą niedługo. Dobra, tutaj co my mamy? Mamy krem delikatny raczej, ale ma być to też krem mocno nawilżający dla skóry wrażliwej. Więc to jest jakiś plus, dla mojej się przyda ostatnio. Bo znowu mam problemy, ale one tak wracają najczęściej właśnie zimą, dlatego że zimą jest bardzo sucho. I niestety muszę uważać, dlatego że sporo produktów zaczęło, tak jak kiedyś mnie nie zapychało, to teraz naprawdę bardzo dużo produktów mnie zapycha i prawdopodobnie obawiam się, że mleczko, o którym dzisiaj jeszcze też porozmawiamy, bo niedawno temu kupiłam sobie właśnie mleczko, które chyba jednak nie jest odpowiednim produktem, jeżeli chodzi o makijaż, zmywanie makijażu. Obawiam się, że właśnie to może powodować to, że mam taką troszeczkę zapchaną skórę. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, ale chyba pokażę Wam dzisiaj wieczorem, dlatego że niestety muszę to podładować i ogarnąć, jak to w ogóle działa, bo pierwszy raz mam z tym styczność i niestety nie do końca tak, jakbym chciała, to funkcjonuje. Muszę po prostu przetestować. Dam Wam znać wieczorem bo my musimy się też już zbierać. Idziemy dzisiaj na rowery, więc zabieram Was ze sobą. Zapraszam! Jesteśmy już w samochodzie, się wyszykowałam, raczej nie nałożyłam podkładu, dlatego żeby skóra sobie oddychała przy wysiłku. Ubrałam w ogóle krótkie spodenki, liczę, że będzie ciepło, ale mamy też leginsy. Jedziemy dzisiaj do Ulsan. Tam brzegiem morza będziemy sobie jechać rowerami, niby jest fajna ścieżka rowerowa, więc taki jest plan. Co będziemy jeść, co będziemy pić po drodze, to już się przekonamy później. Pewnie będą jakieś restauracje czy coś tym podobnego, więc tutaj nie ma problemu. Korek jest, bo oczywiście jest długi weekend. Tak, długi weekend jest, bo w poniedziałek już zaczyna się podróż na Solal i my będziemy jechać do Iksan, do naszej teściowej, ale to już będzie w kolejnym vlogu. Dzisiaj po prostu weekend, nasz weekend. Jak spędzamy weekend? Weekend spędzamy właśnie aktywnie. Staramy się spędzać aktywnie, tym bardziej, że pogoda ostatnio dopisuje. Co prawda jest lekkie zanieczyszczenie, jest na pewno mniejsze zanieczyszczenie niż to na przykład w Seulu, tam bliżej, na szczęście, bo to różnie też bywa. Czasami Busan ma gorzej, a Seul ma czyste powietrze, ale częściej jednak to Seul przegrywa w tą walkę. Ja się cieszę, ale niestety tamte okolice już nie za bardzo. Dobra, lecimy, bo czas już nas goni. Niestety wybraliśmy się trochę za późno. Hello. You can do it. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy gotowi do przejażdżki. Trochę długo nam to zajmuje, ale spokojnie w końcu się wyrobimy z robieniem. Jedziemy w lewo, w prawo. Mój mąż poszedł jeszcze do toalety, później jakiś sklep i zdecydujemy się na jakiegoś coś do zjedzenia. Raczej lunchu nie będziemy dzisiaj jeść, dopiero obiad, później jakiś dinerek, taki wiecie, wieczorem, żeby coś zjeść, a tak to zatrzymamy się pewnie po jakiegoś kimbaba albo jakieś przekąski tego typu. Dobra, czekamy i ruszamy za chwilę. Super! No i przekonaliśmy się, że dzisiaj nie jest nasz dobry dzień na to, żeby jeździć rowerem. Niestety ta ścieżka rowerowa okazała się beznadziejna. Przez cały czas jedziemy drogą, więc zrezygnowaliśmy. Teraz jesteśmy w kawiarni, pewnie gdzieś indziej pojedziemy poszukać inną ścieżkę rowerową, no ale przekonaliśmy się, że to nie jest miejsce, gdzie możemy na spokojnie z Eliaszem jechać. Może jak ja bym była tylko z mężem, to tak, ale z Eliaszem nie, jest trochę niebezpiecznie, tym bardziej, że na ulicach jest spory ruch. Poszukamy innego miejsca i zobaczymy,
Czy uda nam się coś jeszcze znaleźć, jeszcze dzisiaj pojeździć rowerem, czy raczej będziemy rezygnować i wracać do domu. No zobaczymy. No troszkę jesteś... No tak było do przewidzenia, że tu w Korei raczej te ścieżki rowerowe, no to trzeba na nie zwracać uwagę, czy są dostosowane odpowiednio. No niestety. Schimbă povestea în zori și părul e prins în mii de culori. Când pașii pe stradă vor desena să-ți amintești așa, tu ești minunea mea. Din rime ușoare să faci curcubeu cu tine și Słuchajcie, co do naszej wycieczki rowerowej, to w ogóle jeździmy taką jedną pasmówką, tutaj niedaleko morza, więc super. Okazało się, że ta druga strona, czyli nie na lewo, a na prawo, jak zaczęliśmy jechać, to znacznie jest lepiej, przez długi czas sobie jedziemy, nie ma dużo samochodów, ścieżka jest, była też nawet przez moment ścieżka, więc naprawdę jest fajnie. No niestety te ścieżki rowerowe ani nie są dobrze oznaczone, jeżeli chodzi o na przykład Naver Map. Chyba będę musiała poszukać jakiejś innej aplikacji. Może jest taka tutaj, która właśnie zajmuje się tylko i wyłącznie rowerami. Mój mąż sprawdził i niby tą ścieżkę, którą on wybrał, to jest jakiś beginner level na Naverze. Ale niestety to nie zawsze tak działa. Możliwe, że to była po prostu dla normalnych cyklistów, a nie dla po prostu rodziny z dzieckiem. No troszkę tego brakuje, ale nie ma co narzekać. Jest i teraz fajnie, bo już się troszkę tam zdenerwowałam, ale teraz się zrobiło bardzo fajnie. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to jeździmy w ogóle po takich wioskach tutaj, że jestem w szoku. Mamy tutaj pełno właśnie takich małych kramików, małych restauracji, strasznie dużo jest pozamykanych. No niestety większość ludzi przenosi się do dużych miast i takie małe miejscowości niestety bardzo szybko upadają tutaj. Moja stylowa na dzisiaj to jest czapka, mamy nerkę, gdzie zmieściłam wszystkie moje rzeczy, bluza różowa? Chyba tak, taki bardzo pudrowy, jasny róż, bardziej może łososiowy, kurtka, którą już mam drugi rok i naprawdę fajnie się spisuje, do tego spodenki krótkie, te takie bajkery pod spodem, mamy też buty i skarpeciuchy. Na wszelki wypadek zabrałam sobie też leginsy, żeby nie było mi zimno. Znajdujemy się teraz ogólnie gdzieś tutaj na końcu tej ścieżki. Tam było zakończenie, że trzeba wjechać do góry, ale jesteśmy na starym ośrodku nieczynnym. Ogólnie jest tutaj taka fajna plaża kamienista, duże kamienie. Jestem ciekawa, czemu opuszczony, bo naprawdę fajnie to wygląda. Sama bym mogła spać tutaj. Z takich ciekawostek to jesteśmy niedaleko Gyeongju. Raczej mój mąż mówi, że przekroczyliśmy granicę między dwoma miastami, więc nie spodziewałam się. Byliśmy po prostu, myślałam, że będziemy bardziej w dół, tak jakbyśmy do Busan, ale mój mąż zdecydował się, że tam w górę w Gyeongju. Fajnie, spoko. Mi się strasznie podoba. Nie do końca mogę Wam pokazać, bo chyba jest jakaś baza wojskowa, tak mi się wydaje. Ale nie ma przejścia, czyli to jest po prostu tutaj już zakończenie. Ale jak ładnie to wygląda! Tu można fajnie popływać sobie, jak jest na spokojnie takie morze delikatne i sobie popływać, taka fajna zatoczka. Jechaliśmy na miejsce. Dobra, dla Waszej informacji to byliśmy gdzieś tutaj. Raczej jeszcze, za tą wysepką tam, półwysypkiem. I całkiem sporo pojeździliśmy. Eliasz, mamy nadzieję, będziesz spał dzisiaj dobrze. To zjesz szybko?
strudem si fuéramos vivos y al tiempo el ponen, no importa. Cały dzień poza miejscem zamieszkania, poza domem, więc zmywamy szybki makijaż. Teraz mamy Lip and Air Remover Micellar i jest taki sobie, nie do końca mi się wydaje, że dobrze domywa ten tusz z rzęs, no ale mam jeszcze troszeczkę go sporo, więc go zużyję. Do tego, jeżeli już mówimy o zmywaniu makijażu, to też dzisiaj mam Manio Pure Cleansing Water Sensitive. Ja używam taką micelarną wodę właśnie po to, żeby zmyć tylko i wyłącznie twarz z czym? Z sunscreenem, dlatego że niestety wydaje mi się, że się nie nadaje do zmywania makijażu takiego mocnego z podkładem i tym podobnego. Do tego mam za to Manio Pure Soybean Cleansing Milk i tak mi się wydaje, że go nie polecam. Czekam aż go zużyję. No dużo mi nie zostało, może z jakiejś 1/3, może prawie pół buteleczki, no ale nie jestem chyba z niego zadowolona, jednak wydaje mi się, że też te problemy skórne mogą być troszeczkę z może niedomytego makijażu, chociaż mam podwójny demakijaż. Niestety właśnie z tym removerem do tuszu, do takiego makijażu jest problem, bo jednak trzeba troszeczkę nad nim spędzić czasu, a tak jak na przykład miałam ten w maskarze, nic. Nakładało się nie wiem, z sekundy, 2 sekundy się odczekało i cały makijaż oka schodził, a tutaj jednak wydaje mi się, że trochę podrażniam te oczy. Kolejnym etapem to właśnie, tak jak wspominałam Wam wcześniej, mamy wodę micelarną. Ja też nie używam mocnych peelingów, ale za to używam ten z Round Laba, żeby oczyścić nos, bo tutaj właśnie niestety najwięcej mi się zbiera. A po zrobionym demakijażu, oczyszczonym pierwszym etapie pielęgnacji idę pod prysznic i tam już mamy na przykład moją piankę do mycia twarzy. I co do pianki do mycia twarzy, to mam dwie. Mam Sonjung piankę i jest bardzo fajna, taka gęsta, delikatna, dzięki czemu też mogę w ciągu dnia jej używać. Drugą mam od Celimax, tą zieloną, pewnie kojarzycie tą całą serię, bo jest bardzo popularna i jest, widzicie, jest bardziej płynna, ale to nie przeszkadza. Ta jest mocniejsza, więc używam ją tak raz na 3 dni, raz na 4 dni, a tą używam za to codziennie i dzisiaj właśnie ją użyję. Idę pod prysznic. Dobrze, kolejnym produktem, którego użyjemy jest Inteca Shooting Toner i tak jak jestem fanką kremu, który jest bardzo fajny, nawilżający, ale bardziej na lato i bardzo go lubię, to słuchajcie, jednak toner nie jestem jego fanką. Oprócz tego, że ma taki specyficzny zapach, to dziwnie się wchłania. Dobra, teraz zajmijmy się pielęgnacją i słuchajcie, mamy tutaj serum, z którego nie do końca jestem zadowolona, nie widzę żadnych efektów, raczej skóra mi się trochę polepsza, zaczyna schodzić to takie podrażnienie plus zapchana skóra, chociaż jeszcze wydaje mi się, że nie ma tego efektu, którego bym oczekiwała, żeby to schodziło, więc raczej to serum w żaden sposób mi nie pomaga, ale też nie widzę, żeby mi jakoś mocno szkodziło. Ma taką nietypową konsystencję, bo ani nie jest to taka gęsta, mleczna konsystencja, ale też nie jest wodnista. Fajnie się rozprowadza, ale tak jak mówię, nie widzę żadnego pozytywnego efektu, więc pewnie po tej butelce, jak skończę ją, to pewnie już nie będę używała tego serum, ale za to na przykład jestem zadowolona z tego kremu. Mi została już tylko próbka i naprawdę fajnie się spisuje, tylko myślę, że jednak lepszy będzie tak wiosną, kiedy już ta wilgotność troszeczkę podrośnie. Kolejnym etapem naszej pielęgnacji to mamy oczywiście Dr. G i to jest już kolejny dzień, kiedy go używam. Ma bardzo fajną konsystencję, taką nie mocną, kleistą, taką wiecie, jak niektóre kremy nawilżające potrafią mieć, takie mocno gęste, ale delikatniejszą,
ale nadal dobrze nawilżającą. Na samo zakończenie też używam Laneige do ust. Mam całkiem sporo tego. Dla mnie jest ok. Jestem nawet całkiem zadowolona, fajnie nawilża. Zostawiam sobie warstewkę na noc, dzięki czemu jednak rano nie widzę takich spieszniejących, brzydkich ust. I słuchajcie, na samo zakończenie także pokażę Wam, jak wygląda ta zalotka do podkręcania rzęs. Muszę Wam przyznać, że już jej używałam, sprawdzałam, żeby Wam przekazać wszystkie informacje. I kiedy ona jest niedziałająca, w sensie taka nienagrzana, to wtedy ta gumka tutaj, ona jest taka ala brązowa, taki kolor ciemny ma. Jak włączymy lekko przytrzymując tutaj, powinno się załączyć, wtedy się pokazuje, że zaczyna się nagrzewać i wtedy ta gumka zmienia kolor na taki różowy, brzoskwiniowy i wtedy, kiedy cała się zrobi na cały taki różowy, to oznacza, że już jest nagrzane. To trwa około 30 sekund z tego, co informują. Żeby podkręcić rzęsy, tylko i wystarczy lekko podnieść do góry i używamy tego prawie jak taką typową zalotkę. Czyli zakładamy tutaj, rzęsy tak jak na zalotkę i przyciskamy. Czuć lekkie takie ciepełko odchodzące właśnie od tej zalotki, ale nic nie czujemy, tak wiecie, żeby parzyło nas. Ja to robię na 2, trzeba uważać, żeby ładnie właśnie je włożyć tam i naprawdę ładnie podkręca. I co jest najważniejsze, bo w tych typowych zalotkach ja widziałam, jak tam na przykład rzęsy się zbierały, czyli w międzyczasie sporo mi musiało wtedy wypaść. A tutaj raczej jak na razie przy pierwszych stosowaniach nie widzę tego efektu, więc zobaczymy po pewnym czasie, czy gdzieś tutaj nie będą wypadały mi rzęsy. Ale jak na razie polecam. W Korei dostępne za 33 000. Jeszcze z takich informacji jest ładowana na USB-C, ma 2 levele low and high, czyli jak ma się mocno nagrzać i jest informacja, czy jest naładowana, czy nie. Jeszcze będę sprawdzała co ile trzeba ją ładować, dam Wam wszystko znać w kolejnych filmach. A tutaj będziemy się żegnać, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnych filmach.